Moja synowa wstała podczas odczytywania testamentu i oznajmiła, że wyklucza mnie z majątku mojego męża, Pawła, wartego 52 miliony złotych. Siedziałam tam zamrożona, bez ani jednej łzy. Opiekowałam się nim, gdy nie mógł chodzić. Teraz zachowywała się, jakbym nigdy nie istniała. Ale kiedy prawnik zaczął się śmiać, coś się zmieniło. Co Paweł ukrył przed śmiercią i dlaczego czułam się, jakby przemawiał z zagrobu. Po pogrzebie stałam sama w ogrodzie, obserwując, jak ostatni goście odjeżdżają w ciszy. Zostawili po sobie niedopite kawy, składane krzesła i zapach świeżo ściętych lilii. Ale nikt nie pomyślał, by wrócić i zapytać, czy potrzebuje podwózki do domu, nawet Rebeka. To ona wszystko zaaranżowała, oczywiście, od kwiatów po pokaz slajdów, nawet filiżanki do kawy. Było to tak doskonałe, że czułam się intruzem. Zimne, bez skazy i zaplanowane co do sekundy. Paweł by tego nienawidził. Mówił, że pogrzeby powinny być bałaganem. Ludzie powinny głośno płakać, opowiadać kiepskie żarty, zapominać parasole. Powinno to być prawdziwe, ale ten taki nie był. Wydawało się to wyreżyserowane, jakbym siedziała na ostatnim akcie sztuki, na którą nie zostałam zaproszona. Kiedy weszłam z powrotem do domu, Rebeka już zbierała teczki ze stołu w jadalni. Odchrząknęłam, żeby coś powiedzieć, ale ona nie podniosła wzroku, po prostu układała papiery jak maszyna. Potem powiedziała, nie odwracając się, w przyszłym tygodniu przejdziemy do formalności prawnych. Wszystko załatwiłam z kancelarią. Żadnej wzmianki o mnie. Żadnego pytania o to, czego chciałam. Żadnego potwierdzenia, że spędziłam ostatnie 6 miesięcy spiąc na krześle obok szpitalnej łóżka Pawła, podczas gdy ona była zbyt zajęta lataniem na konferencje. Chciałam wierzyć, że to stres, żałoba, albo może po prostu nie wiedziała, jak ze mną rozmawiać, ale potem podała mi małe pudełko z imieniem Pawła. Poprosiłam mnie, żebym ci to dała, powiedziała. W środku był tylko srebrny klips do krawata. Bez notatki, bez listu. Paweł miał szufladę pełne dzienników i listów. Pisaliśmy do siebie notatki, nawet gdy byliśmy w tym samym domu, ale na koniec dostałam tylko klips do krawata, nawet nie taki, który często nosił. Rebeka uśmiechnęła się uprzejmie i odeszła, jakby to był koniec, jakby zamknęła książkę dla nas obojga. Tej nocy siedziałam w kuchni z letnią herbatą. I po raz pierwszy od śmierci Pawła poczułam, że nie należę do domu, który razem zbudowaliśmy. Ściany wciąż pachniały jego wodą po goleniu. Jego książki wciąż stały w przedpokoju. Ale to tak, jakby moje imię zostało cicho wymazane z każdego pokoju. Powiedziałam sobie, że może przesadzam, może byłam po prostu zmęczona, ale coś we mnie się zmieniło. W powietrzu panował chłód, którego nie potrafiłam nazwać. I nie pochodził on tylko z żałoby. Czułam się, jakbym została cicho wykreślona z tej historii, jakby wszyscy otrzymali nowy scenariusz, tylko nie ja. Czy kiedykolwiek rozejrzałaś się po własnym domu i poczułaś się w nim jak obca? Tak czułam się tej nocą, a to był dopiero początek. Jeśli ta historia porusza twoje serce i zastanawiasz się, jak radzić sobie z niesprawiedliwością, to zostań ze mną. Ta opowieść to dopiero początek drogi do prawdy. Zaproszenie przyszło e-mailem, zimne, formalne, wysłane przez asystentkę Rebeki, nawet nie przez nią. Temat: spotkanie w sprawie zarządzaniem majątkiem zaplanowane. Wpatrzyłam się w nie przez chwilę, niepewna, czy czuć się urażoną, czy po prostu zdrętwiałą. Spotkanie zaplanowano na środę 9:00 w biurze jej firmy w centrum miasta. Żadnej wiadomości, żadnego mam nadzieję, że się trzymasz, tylko czas i miejsce, jak wizyta u dentysty. Tego ranka spóźniłam się 5 minut.
Ruch był duży, a ja zatrzymałam się 2 razy, niepewna, czy w ogóle powinnam iść. Winda otworzyła się na elegancką recepcję, która pachniała eukaliptusem i tuszem do drukarek. Młoda asystentka spojrzała na mnie tak, jakby nie spodziewała się kogoś takiego jak ja. Wygładziłam płaszcz i poszłam za nią do sali konferencyjnej. Drzwi zamknęły się za mną z cichym kliknięciem. Przy długim stole siedziało 7 osób, wszystkie w ciemnych garniturach. Rebeka siedziała na czele, z włosami spiętymi do tyłu, wzrokiem utkwonym w stosie teczkach przed sobą. Nie wstała, nie powiedziała cześć, po prostu lekko skinęła głową, jakby mówiła: możesz usiąść tam. Zajęłam miejsce na dalekim końcu. To było jedyne wolne krzesło, z dala od kawy, nikt nie podsunął mi pakietu. Nikt nie odezwał się słowem. Rebeka odchrząknęła. Jako wykonawca testamentu zaczęła: przedstawię dystrybucję aktywów zgodnie z ostatecznym testamentem. Jej głos brzmiał ostro, profesjonalnie, jakby prowadziła posiedzenie zarządu. Siedziałam cicho, z rękami złożonymi na kolanach. Byłam jedyną osobą, która nie trzymała długopisu. Nie spałam tej nocy. Siedziałam w gabinecie, czytając kartki w kółko, aż niebo na zewnątrz zmieniło się z czarnego na blado-szare. Obserwowałam, jak ranek nabiera kształtu wokół mnie, krok po kroku. O świcie wiedziałam, że to nie był tylko błąd. To nie było przeoczenie biurowe, to było celowe. Rebeka coś zaaranżurała, a Paweł to wyczuł, może nawet próbował to powstrzymać, ale było za późno. Włożyłam kartki z powrotem do teczki i schowałam ją pod stosem starych magazynów National Geographic w szafie w przedpokoju. Nie wiedziałam jeszcze, co zamierzam zrobić. Nie miałam planu, ale wiedziałam, że nie mogę tego tak zostawić. Następnego ranka zadzwoniłam do Daniela Kowalskiego. Nie rozmawialiśmy od lat, od przyjęcia Pawła na emeryturę. Daniel zawsze był stały, typ mężczyzny, który nigdy nie podnosił głosu, ale wciąż wypełniał pokój. Paweł mu ufał, ja też. Odebrał po drugim dzwonku, a kiedy powiedziałam swoje imię, na chwilę zamilkł, zanim odpowiedział. Jego głos był spokojny, ale słyszałam zaskoczenie. Zgodził się spotkać następnego dnia. Kiedy odłożyłam słuchawkę, stałam przy oknie i patrzyłam na podwórko. Wiatr szarpał ostatnie liście klonu, tych samych drzew, które Paweł zasadził 30 lat temu. Powiedział, że przeżyją nas oboje i może tak będzie, ale nie zamierzałam pozwolić, aby cisza była ostatnią rzeczą, którą po sobie zostawił. Nie, dopóki miałam w sobie oddech. Daniel spotkał się w cichej kawiarni na ulicy Lipowej. Nie zmieniła się od lat. Wciąż te same drewniane boksy, wyszczerbione kubki i cichy jazz grający w tle. Wsunął się na krzesło naprzeciwko mnie, płaszcz wciąż wilgotny od porannej mrzawki i cicho skinął głową. Nie traciłam czasu. Otworzyłam teczkę manilową i przesunęłam ją przez stół. Czytał w milczeniu, usta zaciśnięte w cienką linię. Kiedy dotarł do notatki Pawła, jego brwi się zmarszczyły. Nie odezwał się od razu. Po prostu przewracał kartki w te i z powrotem, jakby próbował złożyć w głowie oś czasu. Siedziałam nieruchomo, z rękami owiniętymi wokół kubka letniej herbaty. Patrzenie, jak czyta, sprawiło, że cała sprawa stała się bardziej realna. Jakbym nie wyobrażała sobie tych poprawek, czerwonych zaznaczeń, ani tej linii, która kiedyś nosiła moje imię, teraz przekreślonej w ciszy. W końcu przemówił. Nie z paniką, nie z litością, tylko z cichą stanowczością, która mówiła mi, że widział już takie rzeczy. To więcej niż podejrzane, to celowe. Wyciągnął notatnik z kieszeni płaszcza i zaczął sporządzać listę. Zapisywał daty z teczki, nazwy kancelarii prawnych, o których wspominała Rebeka i zakreślił jeden szczególny szczegół, o którym nie pomyślałam.
Podpisy świadków na zaktualizowanym testamencie nie były nazwiskami, które rozpoznawałam. Żadne z nich nigdy nie postawiło stopy w naszym domu. Paweł zawsze wolał korzystać z ludzi, których znał, sąsiada, przyjaciela z klubu golfowego. Fakt, że Rebeka sprowadziła zewnętrznych świadków, nie mówiąc mi o tym, podniósł więcej niż kilka czerwonych flag. Zgodziliśmy się kopać cicho, bez konfrontacji. Jeszcze nie. Daniel powiedział, że zaczniemy od weryfikacji ostatniej wersji testamentu złożonej w hrabstwie. Poprosiłby o uwierzytelnione kopie i porównałby je z moimi notatkami. W międzyczasie ja zachowałam wszystko dokładnie tak, jak było. Wróciłam do domu, otworzyłam szafę w przedpokoju i schowałam teczkę do zamykanej skrzynki, której używaliśmy na paszporty i dokumenty medyczne. Potem usiadłam przy starym biurku Pawła i otworzyłam jego kalendarz. Rebeka zabrała już większość jego rzeczy. Popakowała jego książki, oddała ubrania i wysłała jego kije golfowe do przyjaciela. Ale kalendarz wciąż tu był, prosty, skórzany planer z notatkami napisanymi ołówkowo. Tam właśnie znalazłam nazwisko Henryka Gawrona. Było zapisane ołówkiem we wtorek rano, dwukrotnie zakreślone. Rozpoznałam nazwisko niewyraźnie. Był konsultantem podatkowym. Paweł poznał go lata temu przez organizację non-profit. Nie widziałam go od wieków, ale fakt, że Paweł spotkał się z nim, gdy był chory i nigdy mi o tym nie powiedział, zabolał bardziej niż chciałam przyznać. Zadzwoniłam do Daniela i powiedziałam mu. Powiedział, że to sprawdzi, może skontaktuje dyskretnie. Jeśli Henryk był częścią procesu planowania majątków, choćby na krótko, mógł coś zauważyć, czego Rebeka nie chciała, żeby ktoś zauważył. Kilka następnych dni minęło powoli. Wykonywałam swoje rutynowe czynności, jakby nic się nie zmieniło. Zakupy spożywcze, podlewanie roślin, uczęszczanie na spotkania klubu książki, choć ledwo odezwałam się słowem w tym tygodniu. Na powierzchni wszystko wyglądało tak samo, ale pod spodem byłam czujna, obserwowałam, czekałam. Potem w piątek zadzwonił Daniel. Rozmawiał z Henrykiem. To, co mi powiedział, sprawiło, że odpadł mi żołądek. Henryk pamiętał, jak Paweł przyszedł, wyglądając na chudego i wyczerpanego, ledwo trzymając długopis. Rozmawiali przez prawie godzinę o funduszu powierniczym. Paweł miał pytania dotyczące wyznaczania beneficjentów i zapewnienia mi długoterminowych zabezpieczeń, ale Henryk powiedział, że Paweł wydawał się niezdecydowany. Ciągle powtarzał, że Rebeka się tym zajmie, że pomaga. Henryk zaoferował, że zorganizuje niezależną recenzję, aby upewnić się, że wszystko jest złożone jasno i przejrzyście, ale Paweł nigdy tego nie dopilnował. Tydzień później Rebeka zadzwoniła, aby odwołać spotkanie i powiedziała, że Paweł nie potrzebuje już tej usługi. Daniel zamilkł na telefonie, pozwalając, aby ta część zapadła w pamięć. Powiedział, że Henryk wciąż ma notatki z przyjęcia. Nie były one prawnie wiążące, ale udowadniały, że Paweł miał obawy. Pokazywały zamiar, wątpliwości, a to może wystarczy, aby wszcząć formalne dochodzenie, jeśli zdecydujemy się pójść tą drogą. Podziękowałam mu i usiadłam na skraju łóżka z telefonem w ręku długo po zakończeniu rozmowy. Tej nocy wyciągnęłam stary album ze zdjęciami, nie dla nostalgii, ale dla jasności. Patrzyłam na zdjęcia Pawła z imprez rodzinnych, świąt, obiadów z przyjaciółmi. Na prawie każdym zdjęciu Rebeka była gdzieś w tle, uśmiechnięta, pomocna, krążąca. Kiedyś wierzyłam, że jest lojalna, że chce dla nas jak najlepiej, ale teraz nie mogłam tego odzobaczyć, starannego pozycjonowania, sposobu, w jaki zawsze udawało jej się być tą, której ludzie ufali w kwestiach logistyki, dokumentów, planów. Przygotowywała się do tego od dawna, a to, co bolało najbardziej, to nie tylko zdrada, to było uświadomienie sobie, że Paweł wiedział, że coś jest nie tak i nie powiedział mi. Odłożyłam album z powrotem na półkę i zgasiłam światło. Nie było we mnie gniewu. Jeszcze nie, tylko cicha determinacja, że cokolwiek Rebeka przepisała, znajdę sposób, by to odpisać.
Nie spałam dużo po rozmowie z Danielem. Zawsze wierzyłam w cierpliwość, w dawanie ludziom czasu na pokazanie, kim naprawdę są. Ale teraz, każdy dzień, który mijał bez odpowiedzi, czułam, jakbym pozwalała Rebece przepisywać historię na jej korzyść. Następnego poniedziałku Daniel zadzwonił ponownie. Jego ton był inny, szybszy, bardziej pilny, ale wciąż stabilny. Przejrzał rejestry hrabstwa i znalazł coś dziwnego. Ostateczna kopia testamentu Pawła, która została złożona i wykonana, miała inny numer sprawy niż oryginalny szkic. Samo to nie było alarmujące, ale oryginalna wersja, ta, którą Paweł i ja razem przeglądaliśmy rok wcześniej, zniknęła z oficjalnego archiwum. Została oznaczona jako zastąpiona, ale żadna dokumentacja nie pokazywała, kto zainicjował zmianę. Daniel powiedział, że chce sprowadzić kogoś innego. Nazywała się Lidia Walewska, specjalistka od sporów spadkowych, miała doświadczenie w spornych testamentach i oszustwach dokumentowych. Zgodziłam się, choć część mnie wahała się. Im głębiej kopaliśmy, tym bardziej martwiłam się, że znajdziemy coś jeszcze gorszego. Spotkaliśmy się w biurze Daniela w środę rano. Lidia była ostra zarówno w tonie, jak i w prezencji. Po 50, ubrana prosto, bez zbędnych ruchów. Słuchała, gdy Daniel przedstawiał, co mieliśmy do tej pory. Zadawała pytania, żadne nieskierowane do mnie. Potem poprosiła o kopię wszystkiego. Notatki, wpisy do kalendarza, skany, które dostarczył Henryk, nawet oficjalne zawiadomienia Rebeki. Kiedy Daniel wspomniał o nieznanych świadkach, uniosła brew. Powiedział, że ich nazwiska pojawiły się wcześniej w innej sprawie. Nielicencjonowani notariusze opłacani za podpisywanie dokumentów bez odpowiedniej obecności lub przeglądu. Zapisywała szczegóły na podkładce prawnej bez przerwy. Potem podniosła wzrok i powiedziała: to nie było tylko niedbałe, to wyglądało na skonstruowane. Przez chwilę nie mówiłam, tylko patrzyłam, jak oboje pracują jak chirurdzy nad resztkami mojego życia. Potem wstałam, podeszłam do okna i spojrzałam na miasto. Paweł mawiał, że lubi biura z widokiem, bo przypominały mu, jak mali naprawdę jesteśmy, że bez względu na to, ile planujemy, życie wciąż toczy się nad nami i pod nami. Zanim wyszłam, Lidia powiedziała, że złoży zapytanie do sądu cicho. Jeśli Rebeka złożyła coś niewłaściwego, będzie ślad. E-mail, znacznik czasu, nawet papierowy ślad przebrany za rutynę. Wróciłam do domu, po raz pierwszy od tygodni weszłam do garażu. Otworzyłam starą szafkę na dokumenty Pawła. Wciąż czuła się w niej lekki zapach tytoniu i sosny. Wyciągnęłam jedną z dolnych szuflad, tę, której używał do dokumentów podatkowych. W środku były teczki oznaczone rokiem sięgające prawie 2 dekad wstecz. W teczce z poprzedniego roku znalazłam dokument zatytułowany Aneks do odwoływalnego trustu mieszkaniowego. Był niepodpisany. Projekt języka był zmieniany kilka razy, jakby Paweł wahał się, jak to sformułować. Ale to, co mnie uderzyło, to sekcja zatytułowana Ochrona ocalałe. Moje imię było tam napisane wyraźnie z adnotacjami jego pismem sugerującymi dodatkowe postanowienia. Opieka zdrowotna, mieszkanie, wsparcie prawne, rzeczy, o które chciał, żebym nigdy się nie martwiła. Obok, na marginesie, Paweł nabazgrał linię, którą natychmiast rozpoznałam. Rozmawialiśmy o tym, Rebeka powiedziała, że się tym zajmie. Czułam się, jakbym widziała moment, w którym przekazał stery. Moment, w którym się wycofał, być może z wyczerpania, być może z niewłaściwego zaufania. Zrobiłam kopię dokumentu i zadzwoniłam do Daniela. Powiedział, żebym przyniosła go następnego ranka. Tej nocy siedziałam na werandzie z filiżanką herbaty i słuchałam wiatru. Moje ciało bolało w sposób, którego wcześniej nie zauważyłam. Nie z powodu wieku, ale z ciężaru noszenia tajemnic, które do mnie nie należały. Myślałam o tym, jak łatwo moje imię zostało usunięte z czegoś, co Paweł i ja budowaliśmy przez całe życie. I jak szybko ktoś inny wkroczył, by wypełnić ciszę, którą po sobie zostawił. Przez lata
Myślałam, że miłość oznacza zaufanie bez pytań, ale może miłość oznaczała również ochronę prawdy, gdy ktoś inny nie mógł, nawet jeśli ta prawda była niewygodna, nawet jeśli oznaczało to rozrywanie ran, które ledwo zaczęły się goić. Następnego ranka obudziłam się przed wschodem słońca i starannie się ubrałam, nie dla próżności, ale dla jasności. Musiałam znowu poczuć się sobą jak kobietą, którą Paweł poślubił, a nie duch, którego Rebeka wciąż próbowała wykreślić z historii. Przybyłam do biura Daniela z nowym dokumentem. Lidia już tam była. Czytała go cicho, usta zaciśnięte. Kiedy skończyła, podniosła wzrok i powiedziała, że to bardzo pomoże. Wyjaśniła ich następny krok, wniosek o zabezpieczenie pozostałych aktywów spadkowych. Gdyby sąd go przyznał, Rebeka straciłaby możliwość przenoszenia środków lub nieruchomości, dopóki dochodzenie nie zostałoby zakończone. To nie była zemsta. To była ochrona. Skinęłam głową. Nie potrzebowałam zemsty. Potrzebowałam przestrzeni do oddychania i szansy, by pamiętać Pawła nie jako mężczyznę, który mnie zostawił, ale jako kogoś, kto próbował, a może i nie zdołał, mnie ochronić na koniec. Ale jeśli ona przepisała warunki naszego życia, to ja przepiszę zakończenie na własnych warunkach. Cicho, celowo i to zacznie się teraz. Lidia zadzwoniła do mnie 3 dni później z wiadomościami. Wniosek o zamrożenie majątku został zatwierdzony. Było to tymczasowe zarządzenie, ale oznaczało, że Rebeka nie mogła już przenosić środków ani zmieniać tytułów własności bez wiedzy sądu. Nie powiedziałam wiele, gdy mi to powiedziała. Po prostu westchnęłam i pozwoliłam ciszę osiąść. Czułam, że to pierwszy solidny krok naprzód. Tego samego popołudnia otrzymałam kopertę pocztą, bez adresu zwrotnego. W środku była jedna kartka papieru, wydrukowane zaproszenie. Rebeka organizowała prywatne wydarzenie w klubie golfowym, holt dla Pawła, koktajle i przekąski, aukcja charytatywna w jego imieniu. Z tyłu zauważyłam datę, zaledwie 4 dni później. Wpatrywałam się w nie przez długi czas. Nie było o tym żadnej wzmianki, żadnego telefonu, żadnego SMS-a, a jednak miała czelność wysłać mi błyszczące zaproszenie z wytłaczanymi literami, jakbym była gościem, a nie kobietą, która spędziła 43 lata u boku Pawła. Nie wyrzuciłam go, wsunęłam je do szuflady obok kanapy i zastanawiałam się. Tego wieczoru zadzwoniłam do Daniela. Powiedziałam mu, że chcę uczestniczyć. Nie zapytał dlaczego. Po prostu zaoferował, że mi towarzyszy w razie nieprzewidzianych okoliczności, ale odmówiłam. To nie była konfrontacja. Jeszcze nie. To była kwestia obecności, stania nieruchomo w pokoju, z którego ktoś inny próbował mnie wymazać. Kiedy nadeszła sobota, starannie się ubrałam. Granatowe spodnie, jedwabna bluzka, którą Paweł kupił mi na naszą 35 rocznicę, cienki srebrny łańcuszek, nic dramatycznego, nic głośnego, ale wszystko celowe. Parking klubu golfowego był już pełny, kiedy przyjechałam. Rozpoznałam połowę nazwisk na liście gości przy drzwiach. Przyjaciele Pawła, koledzy, członkowie zarządu, ludzie, którzy dzielili z nami obiady w naszym domu, wnosili tosty na rocznicę, pisali kartki świąteczne. W środku pokój był jasny, polerowane drewniane podłogi, kwiatowe dekoracje. Zdjęcie Pawła w złotej ramce stało obok baru. To było to, na którym Rebeka nalegała, aby użyć go do nekrologu. To, na którym wyglądał na zmęczony, z osłabionym uśmiechem. Nienawidziłam tego zdjęcia. Rebeka była w centrum tego wszystkiego. Elegancka, opanowana, każdy ruch przemyślany. Witała gości z lekkim przechyleniem głowy, jak królowa przyjmująca wiernych poddanych. Kiedy mnie zobaczyła, jej wyraz twarzy drgnął na sekundę. Potem uśmiechnęła się. Skinęłam głową, ale nie odwzajemniłam uśmiechu. Podeszłam do ciszszej części pokoju w pobliżu stołu z przedmiotami wystawionymi na aukcji. Były oznaczone jako ulubione rzeczy Pawła. Podpisana piłka bejsbolowa, zabytkowe pioro, pierwsze wydanie powieści, które dałam mu na urodziny. Sięgnęłam po nią, dotknęłam rogu grzbietu. Mojego imienia nie było nigdzie na etykiecie. Odstąpiłam.
Mężczyzna, którego nie rozpoznałam, podszedł i przedstawił się jako jeden z byłych partnerów biznesowych Pawła. Mówił uprzejmie, powiedział, że dobrze mnie widzieć, potem zapytał, jak zarządzam majątkiem, czy dokonałam jakichś zmian w alokacji funduszy. Wpatrywałam się w niego zaskoczona. Zakładał, że nadal jestem powiernikiem. Kiedy powiedziałam mu, że nie, że zostałam usunięta, zanim Paweł zmarł, jego twarz się zmieniła. Lekkie zamieszanie, uprzejmy dyskomfort. Potem skinął głową i odszedł. To nie było dużo, ale coś mi to powiedziało. Rebeka nie powiedziała wszystkim całej prawdy, ani o testamencie, ani o zmianie kontroli, ani nawet o przedmiotach aukcyjnych, które zabrała z mojego domu bez mojej zgody. Zostałam tylko 20 minut dłużej. Wystarczająco długo, by porozmawiać z jednym ze starych kolegów Pawła z zarządu, który mimochodem wspomniał, że otrzymał e-mail od Rebeki na kilka tygodni przed śmiercią Pawła. Zawierał sugerowane kwoty darowizn, język prawniczy i frazę obowiązki partnera zarządzającego. Podziękowałam mu, uśmiechnęłam się i przeprosiłam. W samochodzie siedziałam z wyłączonym silnikiem, z rękami na kierownicy. To był moment, w którym wszystko się skrystalizowało. Rebeka nie czekała, aż Paweł umrze. Zaczęła orkiestrować przejście, gdy on jeszcze oddychał. Wykorzystała jej chorobę jako przykrywkę, jego zaufanie jako walutę, a moją ciszę jako pozwolenie. Ale ta cisza się kończyła. Następnego ranka spotkałam się z Danielem i Lidią. Podałam im moje notatki. Wszystko, co zebrałam z tej nocy. Każda fraza, każda niespójnościość. Lidia odchyliła się zamyślona. To było więcej niż naruszenie finansowe. Teraz to wskazuje na celowe premedytacje i potencjalny przymus. Daniel zgodził się. Rozpoczęli bezporządzanie wniosku o zakwestionowanie testamentu, nie tylko dla mojego udziału, ale dla integralności ostatnich życzeń Pawła. Opuściłam ich biuro i powoli szłam do domu. Nie dlatego, że byłam zmęczona, ale dlatego, że każdy krok musiał mi przypominać, kim wciąż jestem. Żoną, świadkiem, tą, która pozostała po tym, jak aplauz ucichł, a teraz tą, która w końcu jest gotowa mówić. Następny poniedziałek zaczął się deszczem, cienkim, stałym, nieustającym. Siedziałam przy kuchennym stole z kawą, obserwując, jak krople uderzają w okno jak małe przypomnienia, że świat wciąż się porusza, nawet gdy wszystko w tobie się zatrzymało. Dokładnie o 9:15 zadzwonił Daniel. Powiedział, że Lidia złożyła wniosek o zakwestionowanie testamentu na formalnych podstawach potencjalnego oszustwa i niedozwolonego wpływu. Sąd przyjął wniosek i wyznaczył wstępne przesłuchanie w ciągu 2 tygodnie. Będzie krótkie, wystarczająco dużo czasu, aby przedstawić podstawy, ale pozwoli to na odkrycie. To oznaczało, że mogliśmy zacząć żądać wewnętrznych komunikatów, dokumentów finansowych i cyfrowych dokumentów od firmy. Czułam się, jakbym otwierała zapieczętowane drzwi. Tego popołudnia spotkałam Lidię w jej biurze. Była już na rozmowie, więc jej asystentka wprowadziła mnie do małej sali konferencyjnej, gdzie kopie dokumentów spadkowych były rozłożone na stole. Kolorowe zakładki, wydrukowane e-maile, częściowa oś czasu przyklejona do ściany. Lidia dołączyła do mnie 10 minut później, trzymając wydruk. Był to e-mail, który Rebeka wysłał 6 tygodni przed śmiercią Pawła. Oznaczony jako poufny. Temat brzmiał: zmieniona struktura, natychmiastowe działania. Treść wiadomości była krótka, ale jasna. Rebeka poinstruktowała swój zespół, aby przyspieszył finalizację dokumentów powierniczych i usunąć wszystkie klauzule, które uznała za uznaniowe. Moje imię zostało wspomniane. Raz, krótkie zdanie. Usunąć przywileje współbeneficjentka zgodnie z naszą rozmową. To wszystko. Cała moja obecność, moje 10-lecia u boku Pawła, zredukowane do pozycji w czyimś innym łańcuchu e-maili. Lidia nie patrzyła na mnie, nie musiała.
Po prostu zapytała, czy jestem gotowa do kontynuowania przesłuchania i formalnego procesu, który nastąpi. Powiedziałam tak, bez wahania. Kilka następnych dni minęło w gmiennym oku na papierkowej robocie i cichej determinacji. Unikałam niepotrzebnych rozmów, trzymałam głowę nisko. Codziennie wieczorem spacerowałam po okolicy, mijając domy, które wciąż miały wieńce z zimowych świąt. Na zewnątrz nic się nie zmieniło, ale ja wiedziałam lepiej. Najniebezpieczniejsze zdrady nigdy nie ogłaszają się syrenami. Przybywają cicho, w e-mailach, w atramencie, w wymazaniu imienia. Do czwartku Lidia zebrała dostarczającą dokumentację, aby zacząć wydawać wezwania. Złożyła wniosek o pełny dostęp do cyfrowych komunikatów Pawła z ostatnich 6 miesięcy jego życia. Złożyła również wniosek o przesłuchanie jednej z asystentek prawnych Rebeki, osoby, która poświadczyła sporne dokumenty pod nadzorem Rebeki. Daniel przejrzał akta i zauważył niespójności w 2 znacznikach czasu podpisów. Oba zostały zarejestrowane w niedzielny wieczór, kiedy biuro miało być zamknięte. Kiedy przeczytałam ten szczegół, moje ręce zastygły. Paweł nienawidził pracować w weekendy i nigdy niczego nie podpisywał, nie prosząc mnie najpierw o przeczytanie. Coś w tych niedzielnych datach powiedziało mi wszystko, co musiałam wiedzieć. Dałam Lidii pozwolenie na zwrócenie się do eksperta od pisma ręcznego. Porównaliśmy znane podpisy Pawła z jego dokumentacji medycznej z tymi na zmienionych dokumentach. Nie byłoby to ostateczne, ale wystarczyłoby, aby wzbudzić poważne wątpliwości. Siedziałam w ciszy tej nocy. Nie w żałobie, ale w jasności. Po raz pierwszy od miesięcy poczułam, że równowaga zaczyna się zmieniać. Tego weekendu pojechałam na cmentarz. Było cicho. Niebo było niskie i szare. Nagrobek Pawła był prosty. Jego pełne imię. Daty, krótka linia poniżej. Żył z gracją. Odszedł z miłością. Stałam tam długo. Nie mówiłam do niego, nie na głos, ale pozwoliłam, by ciężar chwili osiadł. Wiedziałam już wtedy, że zaufał jej właściwej osobie i zostawił zbyt wiele niedokończonego. Ale już mu tego nie miałam za złe. Spędziłam zbyt wiele nocy zastanawiając się, co myślał pod koniec, zastanawiając się, czy próbował mnie ochronić i zawiódł. Ale to już nie miało znaczenia, bo teraz sama chroniłam prawdę. Kiedy wróciłam do domu, była wiadomość od Lidii. Krótka, bezpośrednia. Asystentka zgodziła się rozmawiać. Zostanie przesłuchana w następny wtorek i jest gotowa mówić o niespójnościach, które zauważyła. Nie była pewna, co to wszystko oznacza, ale prowadziła notatki. To był moment, w którym wszystko się otworzyło. Rebeka zaaranżowała poprawki. Uciszyła sprzeciw, ale zapomniała o najmniejszej zmiennej. Ktoś obserwował. Ktoś zauważył. A teraz ktoś był gotowy mówić. Kiedy tej nocy gasiłam światła, stałam w progu naszej sypialni chwilę dłużej niż zwykle. Łóżko było wciąż starannie pościelone. Zdjęcie na komodzie, to nasze z Maine, na którym śmiejemy się na wietrze, wciąż było lekko przechylone w lewo. I po raz pierwszy od tygodni nie czułam się obca w mojej własnej historii. Czułam się jak kobieta wracająca na swoje prawowite miejsce. Nie w gniewie, ale w prawdzie. Wtorkowy poranek był rzeźki i cichy, kiedy dotarłam do biura Lidii. Miasto jeszcze nie obudziło się w pełni, a chodniki wciąż spowijała wczesna mgła, która sprawiała, że wszystko wydawało się przytłumione, zawieszone w czasie. W sali konferencyjnej światła były już włączone. Daniel przeglądał grubą teczkę z wydrukowanymi dokumentami. Lidia stała przy oknie, cicho rozmawiając przez telefon. Na stole leżał mały dyktafon i filiżanka herbata, którą ktoś przygotował dla gościa, na którego czekaliśmy. Nazywała się Ewa Krawczyk, po 30, o bystrych oczach, ale z pewnym niepokojem w rękach, jakby jeszcze nie wymyśliła, gdzie umieścić swój strach.
Weszła punktualnie, ubrana w szary kardygan i ciemne dżinsy. Bez makijażu, bez biżuterii, tylko cicha determinacja. Lidia zaoferowała jej miejsce, a następnie przedstawiła parametry przesłuchania. Ewa skinęła głową. Zrozumiała. Przejrzała już dokumenty, zachowała swoje kopie. Nie zamierzała nikogo bezpośrednio oskarżać, chciała tylko, aby prawda była jasna. Zaczęła od osi czasu. Rebeka zaangażowała ją w rewizje majątkowe 6 tygodni przed śmiercią Pawła. Ewa powiedziała, że uważała za niezwykłego, że pominięto pewne standardowe procedury. Normalnie, gdy ktoś o statusie Pawła zmieniał testament lub fundusz powierniczy, odbywały się spotkania, sesje przeglądowe, notarialne potwierdzenia. Ale w tym przypadku sprawy potoczyły się szybko, zbyt szybko. Ewa opisała jeden wieczór, kiedy została późno w biurze. Wróciła po kurtkę i zobaczyła Rebekę i inną pracownicę w sali konferencyjnej ze stosem niepodpisanych formularzy. Rebeka poprosiła ją o świadkowanie podpisu. Nie widziała, jak Paweł to podpisywał bezpośrednio. Kiedy zapytała, Rebeka zbyła ją, mówiąc, że właśnie wyszedł, że to pilne, po prostu świadkuj. Żadna wielka sprawa. Ta chwila tkwiła w umyśle Ewy na tyle, że zapisała ją w swoim glanerze. Notatka była prosta. 19:43, niedziela. Świadkowałam podpis dla R. Brak P obecnego. Lidia zadała kilka delikatnych pytań wyjaśniających. Ewa odpowiedziała na nie z opanowaniem. Nie była zgorzkała, nie szukała problemów, ale zauważyła niespójności. Data podpisu nie zgadzała się z metadanymi pliku. Formatowanie testamentu zostało zmienione, aby usunąć sekcje referencyjne, które wymagałyby mojego kontrasygnacji jako współpowiernika. Daniel i Lidia wymienili spojrzenia. Potem Ewa powiedziała coś jeszcze. Pamiętała, jak podsłuchała Rebekę podczas rozmowy w jej biurze, rozmawiającą z kimś o szybkim rozdysponowaniu aktywów. Fraza, która jej utkwiła, to likwidować po cichu, bez opóźnień. To było 2 dni przed tym, jak Paweł trafił do szpitala po raz ostatni. Kiedy Ewa wyszła tego wieczoru, powiedziała, że wiedziała, że coś jest nie tak. Ale Rebeka miała władzę, wpływy, a Ewa miała kredyt hipoteczny, dziecko, pracę, której nie mogła sobie stracić. Teraz, słysząc, ile rzeczy zostało zakwestionowanych, powiedziała, że nie może milczeć. Podpisała swoje oświadczenie, opatrzyła datą. Lidia podziękowała jej, a Daniel odprowadził ją. Kiedy drzwi się zamknęły, Lidia usiadła i położyła obie ręce płasko na stole. To był przełom, którego potrzebowaliśmy. To nie było już tylko podejrzenie. Mieliśmy znacznik czasu, świadka naocznego, język sugerujący manipulację, być może nawet intencję prewencyjną, wystarczającą, by przedstawić to sędziemu i zażądać formalnego zbadania całej administracji funduszu powierniczego. Daniel odchylił się, oddychając głęboko. To był pierwszy raz, kiedy zobaczyłam ulgę na jego twarzy, ale ja jej nie czułam. Jeszcze nie, bo wiedziałam, co nastąpi. Rebeka się dowie, a kiedy się dowie, nie wpadnie w panikę. Zaplanuje. 2 dni później to się zaczęło. Otrzymałam list od jej adwokata, wyrafinowany, zimny. Oskarżyli mnie o ingerencję w legalne przekazanie majątku. Twierdzili, że kieruje mną żałoba, niezrozumienie i osobista gorycz. Zagrozili dochodzeniem kosztów prawnych, jeśli nie wycofam mojego wniosku w ciągu 10 dni roboczych. Przeczytałam list 3 razy, zanim starannie go złożyłam i położyłam obok porannej kawy. Potem zadzwoniłam do Daniela. Zapytał, czy wszystko w porządku. Powiedziałam mu, że przez lata było więcej niż w porządku. Po prostu milczałam. Ale cisza to nie to samo, co kapitulacja. Zaśmiał się cicho. Powiedział, że to najlepsze, co słyszał w tym tygodniu.
Tego popołudnia Lidia złożyła naszą pełną odpowiedź. Załączone były notatki Ewy, jej formalne zeznania, porównania metadanych, wcześniejsze szkice Pawła i dzienniki kalendarza z systemu bezpieczeństwa biura, pokazujące, że nie wszedł on do budynku w weekend, w którym rzekomo podpisano nowe dokumenty. Pakiet był ciężki, niósł ze sobą wagę, ale co więcej, niósł intencje. Nie oskarżaliśmy dla zemsty, odzyskiwaliśmy prawdę, która została pogrzebana pod wygodą i kontrolą. Tego wieczoru siedziałam na tylnej werandzie z kocem i słuchałam wiatru szumiącego w drzewach. Po raz pierwszy pozwoliłam sobie poczuć coś nowego. Nie smutek, nie wściekłość, ale stałość, ugruntowaną wiedzę. Rebeka przepisała ostatni rozdział Pawła, ale teraz czerwony atrament przesiąknął, a ja wciąż trzymałam oryginalny rękopis. Zaproszenie przyszło w kremowej kopercie, bez znaczka, po prostu wsunięte przez moje drzwi wejściowe. Oczywiście nie pochodziło bezpośrednio od Rebeki, przyszło od zarządu fundacji, współpodpisane przez jednego z najstarszych partnerów Pawła. Oficjalne spotkanie miało odbyć się w nowej siedzibie fundacji, aby sfinalizować przekazanie władzy wykonawczej. Nie było wzmianki o procesie, żadnej wzmianki o moim zakwestionowaniu, tylko ton ostateczności. Zaplanowano je na czwartek o 14:00. Przeczytałam je raz przy kawie, potem 2 razy. Potem złożyłam je i położyłam obok talerza śniadaniowego, jakby to był tylko ulotka. Ale w środku wiedziałam, że to nie tylko kurtuazja. To był spektakl. Rebeka chciała, żebym zobaczyła, co, jak wierzyła, już wygrała. Chciała, żebym patrzyła, jak zasiada na krześle, obok którego kiedyś siedziałam, by uśmiechała się, jakby na to zasłużyła. Zadzwoniłam do Lidii, powiedziałam jej, że będę obecna. Daniel zawahał się, gdy o tym wspomniałam, ale powiedziałam mu, żeby się nie martwił. Nie zrobię sceny. Musiałam to po prostu zobaczyć. Musiałam poczuć dystans między tym, kim kiedyś byłam, a tym, kim się stawałam. Tego czwartku przybyłam 5 minut wcześniej. Nowe biuro fundacji było szklanym pudłem w centrum miasta, z marmurowymi podłogami i cichymi windami. Recepcjonistka zaprowadziła mnie do sali konferencyjnej. Rozpoznałam kilka twarzy, mężczyzn, z którymi Paweł pracował nad inicjatywą edukacyjną, kobiety, które kiedyś mnie obejmowały na bankietach i podawały mi talerze z cateringowym kurczakiem, nazywając mnie kochanie. Wszyscy uśmiechali się, uprzejmi, opanowani, ale nikt nie zapytał, gdzie byłam. Na czele stołu siedziała Rebeka. Jej garnitur był ciemno-niebieski, włosy spięte w idealny kok. Miała na sobie prosty zegarek i białą bluzkę. Włada ubrana w ciche tony. Kiedy mnie zobaczyła, jej uśmiech ledwo się zmienił. Mignięcie zaskoczenia, potem znowu opanowanie. Skinęłam głową i zajęłam uste miejsce na dalekim końcu. Spotkanie rozpoczęło się od uprzejmości, przeglądu ostatnich darowizn, notatek o nadchodzących inicjatywach. Słuchałam w milczeniu. Wszystko było standardowe. Strategiczny język bez duszy. Kiedy dotarli do punktu oznaczonego przekazanie nadzoru wykonawczego, Rebeka odchrząknęła. Zaczęła dziękować wszystkim za wsparcie. Mówiła o wizji Pawła, o ciągłości, o ciężarze odpowiedzialności. Było to dobrze wyreżyserowane. Potem powiedziała coś, co sprawiło, że w pokoju zapanowała cisza. Podziękowała mi, powiedziała, że stałam u boku Pawła w jego wczesnych latach, powiedziała, że pomogłam położyć podwaliny pod to, czym stała się organizacja. Ale potem powiedziała frazę, której nigdy nie zapomnę. A teraz z Twoją łaską niosę to dalej. Twoja łaska. Jakbym się pokłoniła, jakbym to przekazała. Siedziałam nieruchomo, całkowicie nieruchomo. Potem sięgnęłam do torby i wyciągnęłam małą kopertę. Cicho podałam ją mężczyźnie obok mnie, najstarszemu przyjacielowi Pawła, wciąż w zarządzie.
Wyglądał na zdezorientowanego, ale wziął ją. W środku była kopia notarialnie poświadczonego listu, który podpisała Ewa, wraz z krótkim podsumowaniem z akt prawnych Lidii i kopią strony z czerwonymi zaznaczeniami, którą Rebeka zmieniła w oryginalnej umowie powierniczej. Nie powiedział ani słowa, po prostu podał ją następnej osobie i następnej. W ciągu kilku chwil Rebeka zauważyła. Jej uśmiech się zaciśnięty, jej ręce przestały się poruszać. Nie podniosłam głosu, nie wyjaśniałam, po prostu pozwoliłam papierowi podróżować. Kiedy dotarł do końca stołu, wstałam. Dziękuję za zaproszenie, powiedziałam. Mój adwokat skontaktuje się, jeśli ktoś tu potrzebuje wyjaśnień. I wyszłam. Nie w pośpiechu, nie w gniewie, po prostu z jasnością. Jechałam do domu z uchylonymi oknami, pozwalając, by miejski hałas przenikał do środka. Lidia zadzwoniła do mnie tego wieczoru. Słyszała już od jednego z członków zarządu. Byli zaniepokojeni. Chcieli oddzielnej wewnętrznej kontroli, zanim przystąpią do ostatecznego przekazania władzy. Daniel ujął to najlepiej. Ten moment przy stole to nie była konfrontacja, to było przekierowanie. Rebeka spodziewała się, że zniknę. Nigdy nie spodziewała się, że pojawię się z prawdą. W ciągu kilku następnych dni rzeczy znowu się zmieniły. Cicho, ale znacząco. Zarząd odroczył głosowanie. Adwokat Rebeki zamilkł. Złożono wniosek o neutralną trzecią stronę do oceny spornych poprawek. Nawet jeśli nic z tego nie wyniknęło prawnie, plama już tam była. Wątpliwość, wahanie. I w tej przestrzeni znalazłam coś, czego nie czułam od miesiące – równowagę. Tego sobotniego dnia wzięłam stare pudełko z dokumentami Pawła z gabinetu, to z oryginalnym statutem fundacji, jego notatkami o programach mentorskim, pierwszym wnioskiem o dotacji, jaki kiedykolwiek napisał. Przeczytałam każdą stronę powoli. Potem spakowałam je i zadzwoniłam do Daniela. Chciałam, żeby zostały właściwie zarchiwizowane, nie zakopane w prawniczych teczkach, nie przypisane do czyjegoś imienia, po prostu zachowane. Historia tego, co razem zbudowaliśmy, zanim zostało to naruszone. Zakończyłam ten tydzień spacerem wzdłuż jeziora w pobliżu naszego starego domu. Powietrze było zimne, ale czyste, ten rodzaj zimna, który budzi, wyostrza słuch. I po raz pierwszy od dawna nie czułam potrzeby bronienia się. Prawda miała teraz swój własny głos, nie krzyczała, nie oskarżała, po prostu istniała, niezaprzeczalna, niewzruszona i to wystarczyło. Dni po posiedzeniu zarządu były dziwnie spokojne. Żadnych telefonów, żadnych gróźb, żadnych listów z prawniczym językiem czy zawołanymi żądaniami. To tak, jakby kurtyna opadła na scenę, którą Rebeka starannie przygotowała. A teraz publiczność cicho opuściła swoje miejsca. Ale nie pomyliłam ciszy z rozwiązaniem. Lidia ostrzegła mnie, że te momenty często są najbardziej strategiczne. Kiedy robi się cicho, to znaczy, że ludzie się przegrupowują. Ale tym razem to nie ja musiałam się przygotowywać. Już zrobiłam swoje. Już powiedziałam prawdę. Teraz przyszła jej kolej, by się z nią zmierzyć. Spędziłam ten tydzień wracając do własnego rytmu. Małe rzeczy, podlewanie roślin, czytanie gazety przy kuchennym stole, robienie zupy, którą Paweł lubił. Nie czułam już pośpiechu, by gonić za wyjaśnieniami. Niektóre aspekty zdrady zawsze pozostaną niewyjaśnione i pogodziłam się z tym. Potem nadszedła niedziela. Lidia zadzwoniła tuż po południu. Otrzymała nieoczekiwany e-mail od zespołu prawnego Rebeki. Nie będzie dalszych wyzwań dla dochodzenia w sprawie funduszu powierniczego. W rzeczywistości Rebeka całkowicie wycofywa się ze stanowiska dyrektora zarządzającego fundacji. Nie oferowała żadnego przyznania się do winy, tylko oświadczenie o zachowaniu reputacji fundacji i poszanowaniu dziedzictwa Pawła.
Nie świętowałam, nie dzwoniłam do nikogo. Po prostu wyszłam na zewnątrz w płaszczu i pozwoliłam zimnemu powietrzowi uderzyć mnie w twarz. Zimne, szczere i wyjaśniające. Następnego wtorku fundacja wydała krótkie oświadczenie prasowe potwierdzające zmianę. Nazwali tymczasowy komitet nadzorczy złożony ze starszych członków zarządu, którzy pracowali bezpośrednio z Pawłem we wczesnych latach. Daniel przesłał mi kopię wraz z osobistą notatką od jednego z nich. Brzmiała tylko tak: miałaś rację, chroniąc to, co ważne. Wpatrywałam się w te słowa dłużej niż się spodziewałam. Nie były efektowne, nie naprawiły bólu, ale potwierdziły coś głębszego niż przeprosiny. Tego tygodnia Lidia i ja spotkałyśmy się po raz ostatni osobiście. Przygotowała podsumowanie stanu sprawy i dalszych kroków, które mogłybyśmy podjąć, gdybym chciała formalnie dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia. Przedstawiła każdą ścieżkę jasno, każdą opcję zmierzoną i uporządkowaną. Podziękowałam jej, ale powiedziałam jej nie. Nie byłam zainteresowana dalszym ciągnięciem spraw. Nie dlatego, że wybaczyłam Rebekę, ale dlatego, że już wygrałam tę część, która była dla mnie najważniejsza. Odzyskałam swoje imię z dokumentu, który próbował je wymazać. Ponownie włączyłam się w historię, którą pomogłam budować, a co najważniejsze, odmówiłam stania się małą w oczach mojej własnej historii. Tej nocy usiadłam w moim gabinecie i otworzyłam szufladę, której nie dotykałam od lat. W środku były odręczne notatki Pawła, kilka listów, stare rachunki z podróży, jego lista książek, których nigdy nie zdążył przeczytać. Była też zapieczętowana koperta, której nie rozpoznawałam, bez etykiety, po prostu zostawiona tam, schowana za starą księgą. Powoli ją otworzyłam. W środku była kopia wcześniejszego testamentu, datowanego rok przed rewizją, którą złożyła Rebeka. W nim Paweł szczegółowo opisał konkretne życzenia dotyczące fundacji, funduszu powierniczego i mojej roli jako dożywotniego współpowiernika. Były tam strony notatek napisane na marginesach, osobiste frazy, wzmianki o podróżach, które odbyliśmy i rozmowach, które prowadziliśmy o dziedzictwie i równowadze. Moje oczy zaszły łzami, gdy czytałam ostatni akapit. Napisał, że bez względu na to, co się stanie, chciał, aby wartości, które razem zbudowaliśmy, pozostały w centrum wszystkiego, czego dotknęła fundacja. Że rodzina to nie tylko nazwiska czy więzy krwi. To stanie obok siebie w ciszy, gdy nikt nie patrzy. Podpisał to piórem. Bez świadka, tylko z zamiarem. Siedziałam z tym papierem, aż w pokoju zrobiło się ciemno. Następnego ranka zabrałam dokument do Daniela i poprosiłam go o zarchiwizowanie go. Nie dla dowodu, nie dla żadnego sądu, po prostu dla historii. Kilka tygodni później wróciłam do fundacji po raz pierwszy od czasu rozpadu. Atmosfera była cichsza, mniej wypolerowana, mniej zastraszająca. Nowy komitet powitały mnie serdecznie. Poprosili o wskazówki dotyczące jednego z wczesnych programów stypendialnych Pawła. Zaoferowałam, że przejrzę akta i pomogę, gdzie tylko mogę. Nie poprosili mnie o powrót w żadnej oficjalnej roli i nie oczekiwałam tego. To już nie o to chodziło. Nie byłam tam, by zostać mianowana. Byłam tam, by świadczyć, by upewnić się, że to, co razem zbudowaliśmy, nie zniknie pod czyimiś poprawkami. Wyszedłam po godzinie, idąc powoli na parking. Zimowe słońce było nisko na niebie, rzucając długie cienie na chodnik. Stałam przy samochodzie i patrzyłam na szklany budynek. Iskrzył się, ale już mnie nie zastraszał. Było to tylko miejsce, naczynie i nie potrzebowałam już jego aprobaty. Tej nocy zapaliłam świecę w kuchni i usiadłam przy oknu z filiżanką herbaty. Myślałam o Pawle, o Ewie z jej cichą odwagą, o Lidii i Danielu, którzy pojawili się nie tylko jako profesjonaliści, ale jako ludzie, którzy wierzyli w uczciwość.
I myślałam o sobie, nie o kobiecie, która siedziała cicho podczas pierwszego odczytywania testamentu, ale o kobiecie, która wróciła w pełni. Nie by walczyć, ale by być widzianą, by odzyskać swoje miejsce, by napisać zakończenie historii własną ręką. Minął miesiąc od formalnego wycofania się Rebeki, a w tym czasie świat wokół mnie zmiękł w sposób, którego się nie spodziewałam. Bez dat sądowych, bez prawników w pogotowiu, bez ciężaru dokumentów i podpisów czekających na przegląd, zaczęłam poruszać się inaczej. Poranki zaczynały się wolniej. Nie sięgałam już po swój planer, zanim nie skończyłam herbaty. Siedziałam w słonecznym pokoju ze starym kocem Pawła na kolanach, zimowe światło rozlewające się po drewnianych podłogach. I pozwoliłam, by spokój wystarczył. Ta cisza, zdałam sobie sprawę, nie była brakiem chaosu. Była nagrodą za stawienie mu czoła. Lidia przyszła pewnego popołudnia, aby podrzucić ostatni pakiet. Były to głównie formalności. Zadbała o zamknięcie dochodzeń, nagrywanie oświadczeń, zapewnienie, że moja rola w oryginalnym funduszu powierniczym została potwierdzona i złożona do publicznej wiadomości. Było zrobione. Nie było już nic do zakwestionowania. Nie rozmawiałyśmy wiele tego dnia. Uśmiechnęła się łagodnie, podała kopertę i siedziałyśmy przez kilka minut bez słowa. Potem wstała i delikatnie ścisnęła moją dłoń, zanim wyszła. Po jej odejściu położyłam teczkę w górnej szufladzie biurka Pawła, niezamkniętą, po prostu położoną, jakby tam należała, obok jego notatek i jego cichych przekonań. Tego weekendu odwiedziłam ogród za Centrum Społeczności, które pomogliśmy sfinansować lata temu. Była zima, tak, ale ogrodnik posadził już wczesne cebulki, narcyzy, irysy, krokusy czekające pod powierzchnią. Nawet pod mrozem życie przygotowuje się do rozkwitu. Szłam brzegiem ścieżki, pamiętając ceremonię przecięcia wstęgi, sposób, w jaki Paweł trzymał moją rękę, gdy odsłonili tablicę. Wciąż tam stała, trochę już zniszczona, ale stabilna, tak jak my. Brzmiała ku pamięci tych, którzy sadzą dla przyszłości, której być może nigdy nie zobaczą. Były chwile w ostatnich miesiącach, kiedy obawiałam się, że ta przyszłość została wymazana. Ale tak nie było. Została tylko pogrzebana pod dumą i ambicją, a teraz została ponownie odkryta. Później tego tygodnia otrzymałam list od jednej z młodych stypendystek, która była częścią naszej pierwszej inicjatywy edukacyjnej. Słyszała o zmianach w fundacji, chciała, żebym wiedziała, jak bardzo dotacja, którą otrzymała lata temu, zmieniła jej życie. Pracowała teraz w lokalnej organizacji non-profit, mentorując młode dziewczęta z dzielnic podobnych do tej, w której dorastała. Jej notatka była krótka, ale potężna. Nie znała całej historii, nie musiała. Ważne było, że coś, co zaczęliśmy, dotarło do niej, a teraz ona przekazywała to dalej. Tej nocy siedziałam w mojej kuchni i rozglądałam się. To była ta sama przestrzeń, w której kiedyś czułam się wykluczona, niewidzialna, bezgłosna. Ale teraz cisza była inna. Teraz była pełna, zawierała pamięć, jasność i spokój. Nie spaliłam niczego, po prostu odmówiłam zniknięcia. Wiosna nadeszła powoli tego roku. Narcyzy w ogrodzie społeczności zakwitły pierwsze, a następnie delikatny rumieniec wczesnych tulipanów, które wyścielały chodnik przed biurem fundacji. Nie chodziłam tam często, tylko tyle, by czuć się związana, tylko tyle, by pamiętać. Pewnego ranka otrzymałam małe zaproszenie pocztą. Kremowa koperta, wypukłe litery. Było to na coroczny obiad dla darczyńców, coś, co Paweł i ja pomogliśmy założyć 2 dekady temu, ale w czym nie uczestniczyliśmy od lat. Dziwnie było widzieć moje imię ponownie na liście honorowych gości. Nie byłam pewna, czy pójdę. Nie dlatego, że się bałam, ale dlatego, że nie czułam już potrzeby udowadniania czegokolwiek.
Ale poszłam. Wybrałam miękki szary garnitur i przypięłam starą spinkę Pawła do kołnierza, tę, którą nosił, gdy publicznie przemawiał. Małe dębowe drzewko ze srebra, stabilne, zakorzenione, ciche. Sala balowa się nie zmieniła. Polerowane podłogi, okrągłe stoły, cicha muzyka w tle, ludzie mieszające się, wymieniający uprzejme aktualizacje. Rebeki tam nie było. Jej imię zniknęło z wydrukowanych programów, zastąpione przez komitet tymczasowy i nowe oświadczenie o wizji. I nie mówiłam wiele, po prostu obserwowałam. A pod koniec wydarzenia wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Jedna z nowszych członkiń zarządu, kobieta o imieniu Lea, weszła na scenę. Była młoda, ale mówiła ze spokojem i gracją. Podziękowała tym, którzy prowadzili fundację przez okres przejściowy, a potem zamilkła. Spojrzała w moim kierunku i wymówiła moje imię, nie z ceremonią, ale z ciepłem. Krótko mówiła o wczesnych dniach, o oryginalnej misji Pawła i o cichej sile tych, którzy utrzymywali tę misję podczas burz. Potem zeszła ze sceny, a pokój zwrócił się w moją stronę falą delikatnych braw. Wstałam tylko na chwilę i skinęłam głową. Nie dla uznania, nie dla uwagi, ale jako ostateczny gest, małe potwierdzenie, że długa droga, którą przeszłam, nie była już ukryta. Miała teraz nazwę i to wystarczyło. Tej nocy szłam do domu sama. Minęłam starą księgarnię, w której Paweł zatrzymywał się w każdą niedzielę. Uśmiechnęłam się, widząc, że umieścili kopię jego ulubionej powieści na wystawie okiennej. W kuchni zaparzyłam herbatę i otworzyłam tylne drzwi. Powietrze było chłodne, miękkie. Wyszłam na zewnątrz i spojrzałam w niebo. Było szerokie, otwarte i całkowicie moje. Nie byłam kobietą wymazaną. Nie byłam zastępcą w cudzej wersji dziedzictwa. Byłam cała i w końcu byłam w domu w mojej własnej historii. Jeśli ta historia przypomniała ci o czasie, kiedy musiałaś odzyskać swój głos, swoją wartość lub swoje miejsce w rodzinnej spuściźnie, chcę, żebyś wiedziała, że nie jesteś sama. Historie takie jak ta niosą w sobie kawałki nas wszystkich. A czasem najcichsze zwycięstwa są najpotężniejsze. Dziękuję, że przeszłaś tę podróż ze mną.